Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Źle się dzieje w rodzinie królewskiej. Staję w obliczu kryzysu i pytania, czy ten kryzys będzie się pogłębiał. Cały czas słyszeliśmy zaledwie tylko o zdrowotnych problemach księżnej Mette Marit z Norwegii, no ale pojawiły się jeszcze większe problemy. O tym za chwileczkę. Ale zanim do tego tematu dojdziemy, to zachęcam serdecznie, żeby zalajkować. Jeśli ktoś tu jest pierwszy raz, a czuje w sobie choć troszkę błękitnej krwi, zasubskrybować i zaglądać coraz częściej do tej playlisty o szlachcie. Skomentować, bo ciekawi mnie bardzo wasze zdanie. No i serdecznie zachęcam też do pojawienia się w gronie wspierających. Wtedy macie więcej możliwości. Możecie wysuwać propozycje tematów, możecie wrzucać tematy do live'ów dla wspierających, bo niedługo będą już tylko live'y dla wspierających. A więc przejdźmy sobie do monarchii norweskiej. Księżna Mette Marit, dotąd uwielbiana, natomiast dziś w ogniu krytyki, na jej kraj żyje największym od dziesiątek lat kryzysem w rodzinie następcy tronów. Bo dla norweskich royalsów ten rok jest niczym, bym powiedział, trzęsienie ziemi, a zwłaszcza to trzęsienie ziemi jest właśnie dla księżnej Mette Marit, żony następcy tronu księcia Hakona, który w tej chwili ma 52 lata, bo właśnie ona jest w epicentrum tego całego trzęsienia, czy w ogóle jak kto woli, ona jest w epicentrum skandalu. A kolejne dni przynoszą kolejne ciemne chmury, które piętrzą się nad jej głową, bo stan zdrowia 52-latki pogorszył się, ale dziś to nie jest jej jedyne zmartwienie, bym powiedział, bo chciałbym przypomnieć, że walczy ona z idiopatycznym włóknieniem płuc, więc lekarze zdecydowali, że w tym przypadku u niej konieczna jest transplantacja. No i księżna znalazła się na liście oczekujących biorców, a Norwegowie, by podnieść ją na duchu, cały czas wysyłali jej kartki z życzeniami. Nie ukrywam, że ja też kiedyś tam swego czasu wysłałem coś niecoś do niej. No i od tego czasu sytuacja Mette Marit bardzo się zmieniła, a także oczywiście nastawienie do rodaków, a przynajmniej do ich części. No i choć księżna powinna się teraz skupić na swoim zdrowiu, to powiem szczerze, nie jest to dla niej łatwe, dlatego że pojawiają się takie długie cienie grzechów. Mette Marit jest matką trójki dzieci. Jest matką przyszłej królowej Ingrydy Aleksandry, która teraz ma 22 lata, księcia Sverre Magnusa, który ma 20 lat i ojcem tej dwójki dzieci jest oczywiście jej mąż, książę koronny Hakon. Ona również ma przedślubnego syna Mariusa Borga Hobiego. W tej chwili ma on 29 lat, ale on też jest częścią wielu skandali w Norwegii.
No i właśnie z nim ma pewien, bym powiedział, ogromny problem. No bo w sądzie rejonowym w Oslo właśnie zaczął się jej proces, w którym przedstawiono mu, uwaga, 38 zarzutów, w tym 4 zarzuty o gwałt, a także o przemoc wobec partnerek, groźby oraz przestępstwa narkotykowe. No i to już w zasadzie każdej matce by spędzało sen z powiek. Tymczasem, powiem, to dopiero jest wierzchołek góry problemów księżnej, a co za tym idzie, całej rodziny królewskiej. Bo księżna na własnej skórze przekonuje się o tym, że powiedzenie, iż stare grzechy rzucają długie cienie, tutaj w tym przypadku jest akurat najbardziej prawdziwe. Akurat jej stare, nieznane grzechy dopadły ją w najtrudniejszym momencie życia dla niej, a wszystko za sprawą zataczającej się coraz szersze kręgi afery związanej z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, którym, jak się okazuje, była przed laty w dosyć dużej zażyłości, a nawet rzekłbym w bardzo dużej przyjaźni. Opublikowane dokumenty, które dotyczyły Epsteina, objęły też korespondencję mailową między nim a Mette Marit. No i ta wymiana miała miejsce kilkanaście lat temu, już po tym, jak został on uznany winnym przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Wtedy właśnie księżna słodziła miliarderowi, że jest czarujący, że pobudza jej zmysły i określiła go niezwykle kochanym człowiekiem o czułym sercu. Powiem szczerze, mało tego, odwiedziła swego dobrego kumpla w jego domu na Florydzie, a nawet uznała za stosowne, żeby się go radzić w kwestiach wychowania jej nastoletniego wówczas syna, czyli tego Mariusa, z którym ma bardzo dużo problemów. A co już najdziwniejsze, bym powiedział, a raczej nawet i kuriozalne, to materia, w której się radziła, była dosyć oryginalna, bo o co ona pytała Epsteina? Ona pytała go, czy byłoby niewłaściwe zaproponowanie tapety z 2 nagimi kobietami niosącymi deskę surfingową dla jej 15-letniego syna. Tak przynajmniej możemy sobie przeczytać w tym mailu Mette Marit. Na co oczywiście Epstein zasugerował, że to jej syn powinien podjąć decyzję, a mama powinna się trzymać z daleka od decyzji syna. No tak a propos syna, teraz przy okazji procesu Mariusa okazało się, że pasierb księcia Hakona, który nie pełni żadnych oficjalnych funkcji ani nie ma tytułu, mógł się podobno liczyć z hojnymi finansowym wsparciem swojej rodzicielki, która co miesiąc wpłacała mu około 70 000 koron na konto. To jest mniej więcej tak 26 000 złotych, czyli dużo więcej niż po prostu przepuszczano. Więc nie ma co się dziwić Norwegom, że aż zamarli ze zdumienia. Nie spodziewali się tego po spokojnej, łagodnej i empatycznej księżnej, której przed laty zaufali, gdy została, bym powiedział, wybrana jako księżna z ludu, ponieważ nie miała arystokratycznego pochodzenia, więc związek i ślub następcy tronu z kobietą z dość burzliwą przeszłością, wychowującą nieślubne dziecko, którego ojciec był skazywany za przestępstwa narkotykowe, początkowo uznano za mezalias, no ale potem, widząc ich miłość, trzymano już tylko za nich kciuki. No i z samym królem Haraldem V na czele, który w dzień ślubu powitał synową słowami: nie jesteś zwykłą młodą kobietą, jesteś niezwykłą osobą, jesteś wyjątkowo otwarta i uczciwa, wyjątkowo zaangażowana. Masz wielką siłę woli, jesteś bardzo odważna. Dziś dokonałaś wyjątkowego wyboru i jesteś wyjątkowo zakochana w Hakonie. No czyż nie pięknie powiedział jej w dniu ślubu? No bardzo pięknie, no nie? No ale koniec końców pokochano ją, więc i przez ćwierć wieku, bym powiedział, wszystko się układało aż do teraz. No nie trzeba było dużo albo długo czekać, by skruszona synowa Haralda, która zmaga się w dodatku z ciężką chorobą, uderzyła się w pierś, no i powiedziała mea culpa, bo ważne jest dla niej, żeby przeprosić wszystkich za to, że ich wszystkich po prostu zawiodła, i tak też oświadczyła publicznie. Część treści tych wiadomości między nią a Epsteinem tak naprawdę nie odzwierciedla osoby, jaką ona twierdzi, że chciałaby być.
chciała przeprosić za sytuację, w jakiej postawiła całą rodzinę królewską, a zwłaszcza króla i królową. No i przyznała, że zabrakło jej rozsądku, że powinna była sprawdzić jego przeszłość, no i żałuje, że tego po prostu nie zrobiła. No ale wiecie, lawina konsekwencji, powiem szczerze, już ruszyła. No i niektóre organizacje, jak nie zerwały, to rozważają zerwanie tego patronatu księżnej nad ich działalnością. Zaniepokojenie wyraził również premier Norwegii Jonas Gahr Store, bo księżna sama przyznała, że wykazała się brakiem rozsądku. No on oczywiście powiedział, że się z tym zgadza. No absolutna była to katastrofa dla monarchii. Tak przynajmniej twierdziło wielu komentatorów. No, oliwy do ognia dolał jeszcze opublikowany w jednej z gazet sondaż, według którego 44% pytanych nie chce, by Mette-Marit została królową, a 32,5% uważa, że ona powinna jednak zostać później królową, no bo przecież jest żoną następcy tronu. Jej zwolennicy podkreślają, że dotąd była dobrą reprezentantką domu królewskiego, a także wciąż zyskiwała na popularności. No powiem krótko, tak czy inaczej, za sprawą uwielbianej dotąd księżnej monarchia trzęsie się w posadach. Na wszyscy zadają sobie pytanie, czy Mette-Marit może zostać królową po tym wszystkim. No właśnie, a jakie jest wasze zdanie? Może czy nie może? Ciekaw jestem waszych komentarzy. Wrzucajcie je tutaj gęsto i często. No, dajcie ślad o sobie, pozostawcie ślad, jeżeli dotrwaliście do tej 10 minuty. Nie krótko, nie długo znaczy się, ale chyba treściwie przedstawiłem tą całą sytuację akt Epsteina związanych z koroną norweską.